Cześć! Cześć. Artem z tej strony. I to będzie materiał poświęcony pełnej recenzji butów Grope Sabree. Także bez zbędnego lecimy z tematem. Zanim przejdę do tego materiału, to jeździłem w tych butach tydzień lub dwa przed nagraniem pierwszego filmu na ten temat. Od tego czasu minęło jakieś 5 miesięcy, z czego przejeździłem w nich może jakieś 100 godzin. Na spokojnie. Pierwsze, od czego zacznę, będzie to bok podeszwy. Buty mają strukturę podeszwy kapsol i po tym czasie nie zdarło się jakoś bardzo. Nie ma żadnych dziur, wygląda naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o ten tak zwany Nitro Gel, to pojawiła się pajęczyna jakoś w tym miejscu. A nie skakałem w tych butach z większych gapów aż tak często. Dosyć słaby materiał moim zdaniem, ale zdał swoją robotę, czyli przez ten czas bardzo dobrze ochronił moje pięty, zdecydowanie lepiej niż w moim wcześniejszym obuwiu. Jeżeli chodzi o podeszwę, a dokładnie spód, czy jakoś tak, to znacznie zdarła się w miejscach palców, pięty i trochę na środku, ponieważ napis firmy butów jest dla mnie prawie nieczytelny. Teraz nosek. Mówiłem w pierwszym materiale o tym, że zdarła się taka skóra lub skóropodobny materiał. Wówczas przetarła się na tyle, że pojawiła się mała dziura. Lecz gdy zaś chodzi o tą skórkę, to zostało jej niewiele, jakoś w tym miejscu. Dalej będą przetarcia od heel flipa. W tych butach zdecydowanie lepiej robi się heel flipy niż kick flipy. Te drugie flipy zacząłem robić dobrze jakoś po miesiącu, może 2. Na początku tragedia, w ogóle nie mogłem się przyzwyczaić. Lecz teraz jest już zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o przetarcia w tych miejscach, to nie zauważyłem w nich na przestrzeni czasu jakichś znacznych uszkodzeń. Wspomnę również o językach, dlatego że są wbudowane. I jest to moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, z tego powodu, że w moich dotychczasowych butach języki, gdy obuwie już zmiękło, to schodziły na prawą lub lewą stronę i strasznie mnie to irytowało. Ciągle musiałem je poprawiać lub mocniej zasznurowywać, co czasem się nie sprawdzało. W Globach ten problem nie istnieje i jest to moim zdaniem na duży plus. Następne w kolejności będą wzmocnienia sznurowadeł oraz ogólne ich ułożenie. Jeżeli chodzi o ten temat, to te miejsca są naprawdę świetnie zaprojektowane i po jakichś 2 miesiącach urwało mi się w jednym bucie, dokładnie w prawym, sznurowadło. Może dlatego, że są zdecydowanie wyżej od wzmacnianego miejsca do oli w tych buciszach. Super sprawa ogółem. Gdy zaś chodzi o przetarcia w tych miejscach, to nic nadzwyczajnego. Ani się nie urwały, ani nie ma w nich jakichkolwiek dziur, więc jest to plus. A skoro już mówię o wzmocnieniach, to te buty posiadają wzmocnienia w miejscach, gdzie robi się ollie, heel flipa i tym podobne. Zdało to swoją rolę, bo widać w nich przetarcia, ale nie ma tragedii, więc super. Dalej jest board feel. Jest to but skonstruowany na wzór lat 90., więc buty są ciężkie oraz typ podeszwy to kapsol. Dlatego moim zdaniem nie odczujesz w nich zbytnio deskorolki. Mówi się, że w deskorolce są 2 szkoły, czyli taka, w której się czuje deskę oraz taka, w której się nie czuje. Proste. Ogółem mówiłem o tym więcej w materiale na temat butów, więc karta powinna ci się wyświetlić w prawym górnym rogu. Natomiast gdy chodzi o wygodę tych trzepików, to skracając to do jednego zdania, to są bardzo wygodne, ale nie do końca. Na początku ich użytkowania cisnąłem je w miejscach palców i utrzymywało się to przez jakieś prawie 2 miesiące i jest to dla mnie bardzo na minus. Dlatego, że myślałem, że one są na mnie za małe. Pomogła dopiero zmiana wkładki, gdyż w tych butach wkładki są zdecydowanie wyższe i miększe od moich poprzednich chodaków. Także jeżeli zastanawiasz się nad zakupem tych butów, to kup pół rozmiaru albo rozmiar większy, abyś za bardzo nie męczył w nich swoich stóp. No dobrze, powiem teraz, jakie są plusy i minusy tych ciżemków. Jeżeli chodzi o plusy, to są bardzo wytrzymałe, w szczególności w miejscach o największej ścieralności. Oraz posiadają ten tak zwany Nitro Gel, który moim zdaniem w połowie, nie w pełni, zabezpiecza twoje pięty przed zbiciami i innymi kontuzjami z nimi związanymi. Posiadają wbudowane języki oraz dodatkowe wzmocnienia w miejscach o większej podatności na starcia. Oraz mają bardzo dobrze zaprojektowane miejsca sznurowadeł, oczywiście moim zdaniem. Lecz tutaj plusy się kończą i zaczynają się minusy. I są one takie, że na początku były bardzo niewygodne i ta niewygoda utrzymywała się przez spory czas. Około 2 miesięcy. Dopóki nie wymieniłem w nich wkładek. Wkładki w tych butach są naprawdę słabe,
już lepiej działał ten tak zwany Nitro Gel niż te wkładki. Problem w tych butach też był taki, że im więcej w nich jeździłem lub chodziłem, tym bardziej bolały mnie palce lub bok stopy. Dochodziło do tego, że spuchnęły mi palce, a uwierz mi, to nie jest nic przyjemnego. Lecz teraz jest zdecydowanie lepiej niż było to na początku. Moim zdaniem bardzo dobre i solidnie wykonane obuwie. Lecz na początku było dla mnie bardzo niewygodne, ale z czasem było już tylko lepiej. No i to tyle. Ogółem, jeżeli masz jakieś pytania na temat tych butów, no to podziel się nimi w sekcji komentarzy. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście zostaw srapeczkę w górę, a jeżeli nie, to w dół i napisz mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie spodobało. Także to tyle, trzymajcie się, no i cześć!